W obecnym okresie programowania Unii Europejskiej Mazowsze otrzymało ponad 8,5 miliarda złotych na dofinansowanie projektów w ramach 10 obszarów tematycznych Regionalnego Programu Operacyjnego. Innowacje, przedsiębiorczość, wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, rewitalizacja, zdrowie czy projekty z zakresu pomocy społecznej i edukacji to najważniejsze obszary wsparcia, jakie będą realizowane w obecnym okresie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji konkursów na Mazowszu wyraźnie widzimy pewne trendy, które się ustanowiły w energetyce. Jeśli chodzi o zwykłych konsumentów, zdecydowanie dominuje tutaj trend inwestowania w energetykę słoneczną. Chociażby instalacje fotowoltaiczne bazujące na energii słońca, a wytwarzające energię elektryczną, jak również energetyka cieplna, w tym wypadku kolektory słoneczne, które to ciepło nam dostarczają. Oczywiście sztuką jest tą energię wykorzystać i też zmagazynować i myślę, że przyszłe trendy, przyszłe konkursy i przyszłe nasze działania w zakresie generacji energii będą zmierzały w kierunku, żeby energię produkować i wykorzystywać wtedy, kiedy ona jest nam najbardziej potrzebna. Unia Europejska przez ostatnie lata konsekwentnie inwestuje w zieloną energię, dążąc do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. W tym okresie programowania w ramach Regionalnego Programu dla Mazowsza również stworzyliśmy możliwość finansowania projektów, które dążą do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Obecny konkurs jest dedykowany tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej lub i cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatrowej, słońca, biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej. Wsparciem zostaną objęte również instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji. Przedsiębiorcy mogą inwestować w odnawialne źródła energii w ramach 3 schematów inwestycji. Wszystkie typy projektów, schematy A, B lub C są dokładnie opisane w dokumentacji konkursowej. W ramach tego naboru będziemy wspierać projekty prowadzące do wytworzenia energii cieplnej lub elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zarówno na potrzeby własne, jak i na potrzeby sprzedaży do sieci, tzw. prosument. Unia Europejska bardzo silnie w tej perspektywie finansowania akcentuje konieczność przejścia na gospodarkę o silnych cechach innowacyjnych, zarówno w Europie, jak i w poszczególnych krajach członkowskich. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu są mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne, które mogą przyjąć formę partnerstwa bądź konsorcjum naukowego. Jeśli chodzi o obszary, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, są to przede wszystkim badania przemysłowe i prace rozwojowe kończące się na tzw. pierwszej produkcji. Oprócz tego również rozwój technologii opracowanej przez przedsiębiorcę bądź nabytej, która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej. Mogą zostać również pokryte koszty związane z wynajmem lub amortyzacją infrastruktury badawczej, która będzie służyć do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz pokryte zostaną koszty uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia analiz czystości patentowej. Nabór kierowany jest do przedsiębiorców, ale w projekcie dodatkowo premiowane będą projekty składane przez odpowiednio współpracę korporacyjną, czyli na przykład współpracę przedsiębiorców z konsorcjami naukowymi, jednak liderem w tym projekcie i wnioskodawcą mogą być wyłącznie przedsiębiorcy. Dofinansowanie uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa, czy jest ono mikro, małe, średnie lub duże, a także od zakresu prac przewidzianych w projekcie badawczo-rozwojowym. W ramach kryteriów można otrzymać odpowiednio dodatkowe punkty za współpracę np. z jednostkami naukowymi. Za współpracę w konsorcjum z jedną jednostką zyskamy 2 punkty, natomiast 4 punkty możemy zyskać, jeżeli w skład konsorcjum, w ramach którego składamy projekt, wejdzie więcej niż jedna jednostka naukowa. W ostatnich latach Unia Europejska coraz silniej akcentuje potrzebę wsparcia sektora szkolnictwa zawodowego i lepszego przygotowania młodych osób do wejścia na rynek pracy. Obecnie problemem nie jest to, żeby
stworzyć miejsca pracy. Problemem dzisiaj jest pozyskać tak naprawdę dobrego pracownika, który rzeczywiście będzie fachowo wypełniał swoje obowiązki na stanowisku pracy. I dlatego dzisiaj w 10. priorytecie inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczamy prawie 700 milionów złotych na szkolenie, na edukację, z czego oczywiście część na edukację dzieci, ale także prawie 300 milionów złotych na edukację, na doskonalenie zawodowe uczniów i również doskonalenie zawodowe osób, które kształcą tych uczniów szkół zawodowych. Przy naborze z zakresu doradztwa zawodowego pamiętajcie o tym, aby Wasz projekt obejmował wszystkie 3 rodzaje wsparcia. To znaczy należy przewidzieć w ramach projektu zarówno programy podnoszące kwalifikacje uczniów, jak i podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także sam program doradztwa zawodowego dla uczniów. Przedmiotem konkursu Doskonalenie zawodowe uczniów jest przede wszystkim wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, tak aby odpowiadało ono na przeobrażający się rynek pracy i na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. W ramach tego konkursu obowiązuje 18 kryteriów formalnych i 10 kryteriów dostępu. Projekty, które nie spełnią kryteriów wyboru projektów, właśnie tych kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu, niestety będą odrzucone na etapie oceny formalnej, dlatego bardzo prosimy naszych projektodawców, aby uważnie przeczytali całość dokumentacji konkursowej. Ponadto dla tego konkursu obowiązuje 9 kryteriów merytorycznych ogólnych i 10 kryteriów merytorycznych szczegółowych. W przeciwieństwie do kryteriów dostępu, kryteria merytoryczne szczegółowe nie muszą być spełnione, by projekt uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany do dofinansowania. Niemniej jednak ich spełnienie zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej Fundusze dla Mazowsza.eu lub naszym punkcie informacyjnym o funduszach europejskich znajdującym się w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 74. Serdecznie zapraszam.